Siema, dzisiaj odcinek z serii Styk na bieżąco, w którym odpowiem Tobie na pytanie, na jakim etapie jest proces budowy Subaru BRZ. Jest to jedno z najczęstszych pytań ostatnio zadawanych, dlatego po prostu postanowiłem, że się odniosę do niego, nagrywając ten film. Tak będzie po prostu najłatwiej i najszybciej będę mógł Wam to wszystko wytłumaczyć. Ale żeby zacząć to wszystko od początku, muszę Wam powiedzieć, jakie są w ogóle w mojej głowie etapy budowy tego projektu. Ten etap podzieliłem sobie na trzy duże części. Pierwszą częścią jest przygotowanie do budowy auta, przygotowanie do budowy Subaru BRZ, które rozpoczęło już się w 2018 roku. Tak więc można powiedzieć, że 2 lata, 1,5 roku temu. Czyli mam na myśli tutaj moment, w którym stwierdziłem, że już nie będę jeździł w zawodach, do momentu aż nie zbuduję nowego auta. Ponieważ w starym aucie, w BMW 30 w dziku, nie byłem w stanie już po prostu konkurować dalej, jak było te najwyższe miejsca, ponieważ auto było zbyt mało trakcyjne, jakby nie mogłem ubrać tych mocniejszych opon, które dałyby trakcję. I tak oto w 2019 roku raz tylko wystartowałem w zawodach w Pszczółkach, gdzie udało się zdobyć 3. miejsce, a dalej nie jeździłem w zawodach, ponieważ nie chciałem wydawać pieniędzy, chciałem po prostu możliwie najwięcej funduszy zaoszczędzić na nowy projekt, a takie wyjazdy, jak i serwis samochodu jest dosyć kosztowny. I w taki oto sposób pod koniec roku 2019 pojawił się samochód Subaru BRZ, który widzieliście, kupiłem na aukcji w Anglii, na Koparcie. I od tamtego momentu, kiedy już poinformowałem Was wszystkich, że jest Subaru BRZ, zaczął się ten taki mocny etap przygotowań, gdzie już zacząłem po prostu szukać wszystkich współprac, dzięki którym ten projekt będzie realizowany. I tak naprawdę dzięki Wam, dzięki Tobie, wszystkim ludziom, którzy oglądają ten kanał, jestem w stanie budować ten projekt, ponieważ kanał robi naprawdę świetną robotę, ma mega wyświetlenia i dużo firm to widzi. Dzięki temu jest potencjał, który mogę wykorzystać i po prostu robić robotę. Ja staram się z całego serca możliwie najlepiej Wam nagrywać dobre materiały, dzięki czemu ja mogę po prostu pozyskiwać współpracę i budować ten samochód. Aczkolwiek przy każdej współpracy zawsze staram się przekazać też coś dla Was, zdobyć coś dla Was i z tego tytułu też tak naprawdę będzie dużo fajnych kodów rabatowych na części do motorsportu. Tak więc wspólnie będziemy mogli budować swoje projekty. Myślę, że to jest mega fajny pomysł jakby z mojej strony też, jak i pomysł ze strony firm, które to robią, ponieważ wykorzystując kody rabatowe jakby widzimy przełożenie tego wszystkiego, co się dzieje, czyli ten marketing po prostu czy robi robotę, czy nie. Tak więc dużo fajnych tematów przed nami. I teraz tak naprawdę to był etap, gdzie po prostu siedziałem mnóstwo czasu, ale to naprawdę mnóstwo czasu przy komputerze, albo dzwoniąc, albo też czasami jeżdżąc po Polsce i dogadając różne współprace. I miło mi poinformować, że ten etap już się powoli kończy, ponieważ mamy już zebrane trochę rzeczy, które będziecie mogli zobaczyć w kolejnym odcinku Drift Projekt i Wam wtedy pokażę dokładnie, na jakich gratach będzie zbudowane Subaru BRZ. Nie są to jeszcze wszystkie części, ale to są takie części do pierwszego etapu prac. W tym czasie też dogrywałem współpracę w zakresie budowy samochodu, ponieważ ja nie czuję osobiście się na siłach, żeby budować takie auto od zera na podzespołach, z którymi wcześniej nigdy nie miałem do czynienia, ponieważ w BMW 30 mieliśmy stare, archaiczne rozwiązania niektóre, a tutaj będzie wszystko jakby świeże, z najwyższej póły i będę tak naprawdę dużą uwagę zwracał na to, co instaluję. Ale to się dowiecie tak naprawdę wszystko później, czemu takie części, a nie inne. I no, mogę tutaj śmiało powiedzieć, że zaczynamy już powoli drugi etap prac, czyli budowanie samochodu pod względem instalowania wszystkich części do auta, jak i po prostu uzbrajania Subaru BRZ. Nie ukrywam, że to będzie jeden chyba z najciekawszych tych wszystkich momentów, ponieważ ten pierwszy etap był mało ciekawy z mojej perspektywy. To po prostu było mnóstwo telefonów i ustaleń, które finalnie będą efektem właśnie tego w tym drugim etapie, czyli budowy. Pokażemy Wam krok po kroku po prostu taki zamysł, żeby pokazać krok po kroku, jak powstaje taki samochód, gdzie będziemy mogli też wyciągnąć dla siebie fajną wiedzę, ponieważ będą to budować ludzie z ogromnym doświadczeniem, ale o tym też dowiecie się w najbliższym czasie, kto to będzie budował. I po tym etapie, jak już uda się zbudować ten samochód, wszystkie części zainstalować, to przychodzi etap trzeci, ostatni i dla mnie
najbardziej wyczekiwany i wymarzony, czyli testy samochodu, czyli dostrajanie auta pode mnie, ustawianie zawieszenia, jakby wykrycie jakichś bolączek wieku dziecięcego w takim samochodzie. To jest trzeci etap i on jest tak naprawdę najfajniejszym etapem, tak jak powiedziałem, dla mnie. Myślę, że dla Was też, ponieważ wtedy jakby będzie ten moment kulminacyjny, kiedy będziecie mogli, ja będę mógł zobaczyć, jak to auto jeździ, jak to auto podaje, jak jara kapora i co będzie warte. I tak wyglądają właśnie te 3 etapy pracy nad autem. Mam nadzieję, że dzięki temu teraz wiecie mniej więcej co i jak aktualnie z Subaru BRZ. Każdy z tych etapów jest mega długi i mega wymagający i ja powiem od razu od początku, że na pewno będę stawiał na jakość budowy auta, co może się przełożyć na czas budowy auta, no ale to jest normalne. Ja wyszedłem z założenia, że jak już tyle czasu poświęciłem na to, to nie będę robił teraz tego po łebkach, tylko zrobię to dobrze. Taki jest zamysł i to po prostu musi trwać czas, dlatego może to zajmie trochę więcej czasu, ale będzie służyć na lata. Taką mam nadzieję, taki mam plan. Tak więc no, to tyle ode mnie. Wiecie co i jak. Trzymajcie się i do zobaczenia niedługo w kolejnych odcinkach. Piona!